Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Nokia 3110 NHE8BX. Telefon został wyprodukowany w 1997 roku. Posiada już 23 lata. No i pokażę Wam dzisiaj demontaż i montaż tego telefoniku. Jeszcze tak obrazowo sobie zobaczymy, jak on wygląda. Tak ogólnie, wizualnie. Tu zobaczmy, posiada antenkę, którą możemy sobie tutaj swobodnie odkręcić, no i wymienić na inną, jeśli chcemy. Tutaj u samej góry widzimy włącznik i włącznik naszego telefonu oraz tutaj takie drobne kropki to są tu oczywiście na głośniczek od rozmów. Tu u samej góry widzimy porty ładowania. I na samym tyle zobaczymy też wygrawerowaną tutaj markę Nokia. I zobaczymy teraz sobie teraz może tutaj pod baterią, jak to wszystko wygląda. Nazwa baterii. Tutaj nie wiem, czy sobie ostrość. Może się uda. Tu dokładna tutaj nazwa naszej baterii. No jak widzimy, została wyprodukowana w Czechach ta bateria. I jeszcze pod nalepką tutaj e-mailową dokładne informacje Nokia. Tutaj widzicie NHE8. Ale dokładna nazwa tego telefoniku sklepowo, jak została sprzedawana, nazywała się Nokia 3110. No i dobrze, teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tego telefoniku. Ściągamy tutaj tę klapkę wraz z naszą baterią, bo jest połączona. I teraz zabieramy się do odkręcenia śrubek. Tu zobaczcie, jest jedna śrubka, druga na przemian, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Wszystkie sobie odłożymy, ale w innych miejscach, by później nie pomylić, bo może sobie niektóre są dłuższe, niektóre krótsze. Lepiej sobie tutaj oddzielać te śrubeczki, by później sobie się nie głowić, które do których były tutaj w którym miejscu. To jest jedna, druga. Trzecia i czwarta. No i piąta i szósta. I wszystkie śrubki mamy. One wyglądają wszystkie na podobne, no ale lepiej mieć to zabezpieczone i sobie ułożyć je w tym odpowiednim miejscu. Tu sobie od razu odkręcamy naszą antenkę, by nam nie przeszkadzała. Niekiedy przeszkadza. I teraz zobaczmy, tutaj w bardzo prosty sposób wyjmujemy, odłączamy te nasze dwa elementy całego przodu. Tu jeśli chodzi o przedni panel naszej obudowy, to widzimy, możemy sobie wymienić tutaj nasz głośnik. Jak przedstawiam telefony starsze, tutaj ogromne głośniki. Tutaj ciężko go odkleić. Są na bardzo tutaj mocnych klejach. Tu zobaczcie, naprawdę olbrzymich rozmiarów głośniczek. Tak jest. Tu jeszcze widzimy różnego rodzaju tutaj inne złącza. Na przykład tutaj mikrofonik. Chyba z tej strony. No i jeszcze jakieś inne. Widzimy złącza. To wypadł jeszcze klawisz włączania i wyłączania naszego telefonu. Sobie później go założymy. Tu widzimy naszą płytę, już sobie wyciągamy bardzo swobodnie. Tu zobaczcie, jak fajnie ona wygląda z tyłu, praktycznie goła. A tutaj z przodu jest połączona wraz z naszym wyświetlaczem. Tutaj widzimy z drugiej strony. Niestety jest tutaj spojony wraz z płytą główną. Tak bardzo w łatwy sposób tego nie wymienimy. Jak widzicie, musimy mieć tutaj lutownicę, no i odpowiednią umiejętność, by to zrobić. Tak to wygląda. No i jeszcze sobie jedziemy dalej, tu zobaczmy. Mamy jeszcze do odkręcenia śrubeczki. Tu jest jedna, druga, no i trzecia śrubeczka. Odkręcamy sobie je. Wydawałoby się, że już jest koniec, a tu jeszcze jest przed nami właśnie odkręcanie.
No i oczywiście tu damy je też w inne miejsce, by nam tutaj się nie mieszały. Podwadzamy to wszystko, co tam się mieści. Wyciągamy tutaj tą pokrywę naszą, widzicie. No i jeszcze jest druga płyta. Zobaczcie, jaka fajna, już kolorowa. Jak kolorowanki dla dzieci. To ją wyciągamy. Tu jest dość ciężko, a nie no. Tu się zahaczyła niepotrzebnie w naszym polcu. No już widzimy naszą płytę. Zobaczcie, jak fajnie ona wygląda. Różnego koloru. Tutaj piękność swojej okazałości. Tu widzimy dokładne dane jeszcze tych mini elementów. O, no widzimy Japonia. O, tu widzę już konkretne. I tak samo z drugiej strony popatrzymy sobie trochę na naszą płytę w tym telefoniku. Tu widzimy nawet Korea. Zobaczcie, każdy element był produkowany przez inne państwo. Tu Japonia, tu Korea. Tutaj może znacie się dokładnie na tych elementach, to może wiecie, o co tu chodzi. Które do którego. No i dobrze, teraz zajmiemy się tutaj z powrotem montażem w odwrotnej kolejności. Aha, tu jeszcze zobaczymy sobie może ten nasz cały tył. No to już nie ma nic ciekawego tak naprawdę, widzicie. No i zakładamy sobie z powrotem nasz cały ten tył. Tutaj mocujemy go. Tutaj w sumie nie ma żadnych blokad, tak naprawdę zakładamy tą tutaj nakładkę. Ona tutaj jest z plastiku, to nie jest w ogóle metal. Tutaj na swoje miejsce. No i przykręcamy nasze śrubeczki. Wcześniej odkręcane 3 tutaj. Tu już są w ziemię przykręcone. Teraz sobie nakładamy tutaj z powrotem naszą drugą płytkę wraz z wyświetlaczem. Tu widzimy te złącza, które się stykają w tym miejscu. Tutaj tak. Aha, tu się widzimy bolec, który tutaj nakładamy na bolec dotykowych. Cześć.